Jest poniedziałek, 25 lipca. Zaczynamy drugi dzień wycieczki po Podlasiu. Minęliśmy Muzeum Ikon, które będziemy zwiedzać w późniejszym terminie. Dziś kierujemy się w stronę Hajdówki i Białowieży, ale najpierw odwiedzimy maleńką wieś Puchły z piękną drewnianą cerkwią Opieki Matki Bożej. Jedziemy wzdłuż rzeki Supraśl. Po prawej widoczny jest most na drodze wojewódzkiej 676 łączącej Supraśl z Białymstokiem. Mijamy bramę dzwonną, cerkiew i zabudowania monasteru. Tą drogą pojedziemy jeszcze kilka razy. Mijamy rezerwat przyrody Krasne z leśną osadą. Rezerwat ma powierzchnię 85 hektarów i został założony w 1990 roku. Rezerwat leży w granicach Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Tuż przy granicy z Białymstokiem, po obu stronach drogi, powstało osiedle domów jednorodzinnych Nowodworce. Wieś Nowodworce to dawna magnacka wieś założona w 1674 roku przez bojarów sobolewskich. Wjeżdżamy do Białegostoku. Na dość długim odcinku trwają prace drogowe. Cały czas poruszamy się po obrzeżach miasta. Mijamy po lewej kościół pod wezwaniem Ducha Świętego, który wzniesiono w latach 1990-1996 według projektu Jerzego Zglicińskiego. Za rondem widoczne jest centrum handlowo-rozrywkowe Atrium Biała, zbudowane w 2007 roku jako pierwsze takie centrum w Białymstoku. Rondo nosi imię Witolda Antonowicza, białostockiego działacza społecznego i polityka, posła na Sejm w latach 1938-1939. Mamy kolejne ronda. Droga wojewódzka 19 prowadzi do Zwierek i dalej do Zabłudowa. Za skrzyżowaniem po lewej znajduje się cmentarz prawosławny świętego proroka Eliasza i mało widoczna cerkiew. Przy katolickim cmentarzu Matki Boskiej Ostrobramskiej czeka już nasza przewodniczka po Podlasiu. Jeszcze kilka kilometrów i opuszczamy granicę Białegostoku. We wsi Zwierki mijamy zespół cerkiewno-klasztorny wybudowany w latach 90. Jest on ściśle związany z kultem Gabriela Zabłudowskiego. Jest to święty ziemi podlaskiej. Był 6-letnim chłopcem, gdy został zamordowany przez nieznanych sprawców w 1690 roku. Urodził się tu, w Zwierkach, w rodzinie chłopskiej. Został uznany za męczennika i kanonizowany w 1820 roku. Jego kult rozwinął się w latach 80. ubiegłego wieku, gdy został uznany przez arcybiskupa Sawę patronem Bractwa Młodzieży Prawosławnej.
Jego relikwie znajdują się w Białymstoku i w Zwierkach. Kolumny policji, wojska i żandarmerii wojskowej z uwagi na niespokojną granicę to w tych okolicach codzienność. Zwierki są wsią dwuwyznaniową. Prawosławni podlegają parafii pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Zabłudowie, katolicy parafii świętych Piotra i Pawła. Bocianie gniazda to częsty widok na Podlasiu. Wjechaliśmy do Zabłudowa, siedziby gminy miejsko-wiejskiej. Zabłudów zaliczany jest do aglomeracji białostockiej i prawie wszyscy jego mieszkańcy pracują w Białymstoku. Miasto liczy około 2500 mieszkańców. Zabłudów był własnością rodu Chodkiewiczów. Prawo miejskie otrzymał w 1553 roku. Grzegorz Chodkiewicz ufundował w 1563 lub w 1567 roku Kościół katolicki i cerkiew prawosławną. Ponadto była tu od 1683 roku synagoga, a także zbór kalwiński istniejący do 1860 roku. Wszystkie świątynie zbudowano przy rynku, który właśnie mijamy. Widać wyraźnie, że miasto było tolerancyjne i wszystkie wyznania współżyły w zgodzie. Zabytkową drewnianą synagogę spalili Niemcy. Po zespole dworskim Radziwiłłów, którzy nabyli Zabłudów w roku 1600, pozostał jedynie park krajobrazowy z drugiej połowy XIX wieku. Właśnie przejeżdżamy obok niego. Nawet w takim nietypowym miejscu bociany potrafią założyć gniazdo. Minęliśmy Zabłudów i jedziemy przez tereny Puszczy Knyszyńskiej. Puszcza Knyszyńska to drugi po Puszczy Białowieskiej rozległy kompleks leśny na Podlasiu. Jej powierzchnia wynosi obecnie 1050 km². Dawni mieszkańcy tych terenów w 1915 roku masowo udawali się na tzw. bieżeństwo, czyli ewakuację przed nacierającymi wojskami niemieckimi. Szacuje się, że w tej ewakuacji wzięło udział od 2,5 do 3 milionów ludzi wiary prawosławnej. Ci ludzie zabierali ze sobą najbardziej wartościowe rzeczy, w tym rodzinne pamiątki. Rewolucja bolszewicka sprawiła, że w Rosji radzieckiej spotkały ich prześladowania. Ci, którzy tu wracali, nie mieli dosłownie nic. Rodziny wracały niepełne, często same matki z dziećmi. Panowała tu straszliwa bieda. Wieś Cześnianka, do której wjechaliśmy, jak mówi przewodniczka, była spalona w 99%. Nie spaliły się jedynie domy, które były gdzieś na obrzeżach. Do Cześcianki jeszcze powrócimy, bo należy ona do tak zwanej krainy otwartych okiennic.
Choć prawie wszystkie mijane domy są drewniane, nie wszystkie w tej części wsi mają ozdobione okiennice. Droga do Puchów to wiejska wąska droga, ale ma dobrą asfaltową nawierzchnię. Na tych terenach widzi się często pola słonecznika. Przy wjeździe do wsi stoją prawosławne krzyże wotywne. Puchły to bardzo mała wieś, którą zamieszkuje mniejszość białoruska, a mieszkańcy posługują się unikalną gwarą podlaską. Jednak nie jest ona pielęgnowana przez młode pokolenie i grozi jej całkowity zanik. Likwidacja grozi również parafii prawosławnej, gdyż nie ma nawet 200 parafian, a ksiądz proboszcz jest ciężko chory i nie ma następcy. Nas przyjmie jego żona, czyli Matuszka. Cerkiew pod wezwaniem opieki Matki Bożej obejrzymy w kolejnym odcinku.